bycie mistrzem w WWE jest czymś niesamowitym. Każdy wrestler do tego dąży. Nieważne jak, nieważne gdzie, nieważne kiedy. Wygrywając Royal Rumble dostajemy szansę walki na WrestleMania, która daje nam walkę o ten właśnie tytuł wybrany. Czy to mistrz WWE, czy to mistrz wagi ciężkiej. Jest to nasza decyzja. Można też to zrobić o pas w każdej chwili, w każdym momencie. Wbiegamy po prostu na ring w trakcie walki i wygrywamy pas. A my dzisiaj zrobimy coś innego. Weźmiemy Brocka Lesnara, naszego niesamowitego mistrza WWE, damy mu wszystkie pasy, które są dostępne w WWE. Zobaczymy, jak mu to pójdzie na koniec roku. Przesymulujemy sobie to w WWE 2K23 Universe modzie i zaczynamy od WWE Backlash. I mamy pierwszą walkę. I tutaj mamy walkę przeciwko Romanowi Reignsowi, któremu zapomniałem zabrać te stare pasy, czyli ten Universal Championship WWE, tam Raw i SmackDown, już później to naprawiłem. I tu Brock Lesnar w nietypowym dla siebie środowisku z narożnika, z trzeciej liny, taki shoulder block. I tutaj widzimy, że Brock Lesnar trochę poszedł sobie za Polem Heimerem, tak nie wiadomo o co mu tam chodziło, chciał go chyba przegonić trochę, a tu już Roman Reigns okłada pięściami Brocka Lesnara i nie był gorszy, też wszedł na narożnik na trzecią linę i zrobił latający łokieć. To zabolało naszego mistrza, to dało mu do myślenia, że to nie jest pora na takie zabawy. I tu widzimy, że Roman Reigns już jest gotowy do wykonania Speara. Mamy Speara na Brocku Lesnarze i tu już było przypięcie i nasz mistrz mógł stracić pierwszy pas na pierwszej gali. Mamy 1-2, ale nie, nasz mistrz się nie poddaje. Brock Lesnar jest dalej w gazie, ale widzimy, że Roman Reigns się nie zatrzymuje, szykuje, ładuje tą pięść pod Superman Puncha. Mamy Superman Punch, mamy kolejną próbę zakończenia tego pojedynku. 1, 2, 3 i niestety Brock Lesnar przegrywa swój pierwszy pas już na pierwszej gali WWE Backlash. Pamiętamy, jak robiliśmy symulację Romana Reignsa, nie zdarzyło się to tak szybko, a tutaj już po pierwszej walce Brock Lesnar traci swój tytuł. A teraz przechodzimy do gali Hell in a Cell, gdzie nasz mistrz Brock Lesnar stoczył pojedynek z Santos Escobarem w No Holds Bar meczu, czyli po prostu można było używać wszystkiego, tak jak widzimy tutaj na załączonym obrazku, kij do hokeja w użyciu Escobara. Nasz mistrz jest obijany, tutaj Escobar się nad nim pastwi tym kijem. Tylko pytanie, skąd on tego kija wziął? Co robił kij do hokeja pod ringiem? Ale tu widzimy, że Brock Lesnar się nie poddawał już poza ringiem, wykonał piękny suplex i też wziął ten kij do hokeja i odpłacił się Escobarowi tej pięknymi uderzeniami, po czym wrzucił go z powrotem do ringu, aby kontynuować ten oto pojedynek. Zobaczmy, co nasz mistrz tutaj wykombinuje. I mamy Kimurę w wykonaniu Brocka Lesnara. To jest jego popisowa dźwignia jeszcze z zaplecza UFC, po której większość gwiazd się poddaje, ale to było za mało, żeby poddać Santos Escobara. I widzimy, że po tej Kimurze Brock Lesnar po prostu w standardowym ustawieniu, czyli Suplex City dla Escobara i będzie prawdopodobnie przypięcie. Tak, mamy przypięcie i zobaczymy, czy Brock Lesnar wygra. Mamy 1, mamy 2, mamy 3 i mamy zwycięstwo Brocka Lesnara w tej oto walce. Niesamowity pojedynek i nasz mistrz broni pas Stanów Zjednoczonych. Bo właśnie o ten pas walczyli panowie tutaj oni walczyli o pas wagi ciężkiej. I przechodzimy do NXT In Your House, a tu już McDonagh będzie walczył z naszym mistrzem o pas North American Championship. To jest jeden z takich lżejszych pasów. Mi się wydaje, że dla Brocka Lesnara do obrony jest to zaplecze NXT. Wiemy, że Brock Lesnar jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, powinien sobie bez problemu poradzić, a my już widzimy
na narożniku Brocka Lesnara i to jest jego chyba nowy styl, po prostu latający Brock Lesnar, mamy latający łokieć tutaj poza ring, tutaj jeszcze McDonald taki piękna, Hurricanrana z trzeciej liny próbował walczyć, pokazywać mistrzowi, że on chce zdobyć ten tytuł, ale Brock Lesnar pokazał mu, w czym jest specjalistą. Wziął od tyłu Suplex City i zobaczmy, co tu się dalej wydarzy. A po Suplex City widzimy, że tu Brock Lesnar przechodzi do przeciągnięcia McDonagana na środek ringu. Mamy przypięcie, mamy 1, mamy 2, mamy 3 i tak zakończyła się ta walka na NXT in Your House. Po prostu Brock Lesnar zmiażdżył swojego oponenta, broniąc tytułu NXT North American Championship. Po NXT in Your House witamy na Money in the Bank, a tutaj już Santos Escobar z kolejną próbą pokonania Brocka Lesnara, tym razem z swoimi muchachos. Zawalczą znowu o tytuł World Heavyweight Championship i zobaczymy, czy Brock Lesnar da radę obronić swój tytuł. Widzimy, że chłopaki wrzucili krzesło na ring, sugerując, żeby Santos Escobar go użył, ale widzimy, że pani sędzia była na posterunku, wyrzuca to krzesło poza ring. Nie będą się takie rzeczy działy u niej na służbie, a tu widzimy piękny suicide dive przez Santos Escobara wykonany na Brocku Lesnarze poza ringiem, ale Brock Lesnar powiedział, że ja jestem tutaj latający Brock Lesnar i mamy latający łokieć z trzeciej liny na Santos Escobarze. Tutaj mamy finishera Santos Escobara i próbę przypięcia na Brocku Lesnarze. Czy będziemy mieli nowego mistrza? 1, 2 i nie. Brock Lesnar się nie poddaje. On chce udowodnić Wam wszystkim, że jest w stanie utrzymać te tytuły do WrestleMania. Łapie Santos Escobara i mamy F5, pierwsze F5. Widzimy tutaj i mamy 1, mamy 2, mamy 3 i to starczyło, aby obronić tytuł World Heavyweight Champion na Money in the Bank przez Brocka Lesnara. Santos Escobar niestety musiał tutaj oddać cześć naszemu mistrzowi. Na razie tylko jeden tytuł stracony przez Brocka Lesnara po 4 galach. Brock Lesnar posiada całe multum innych tytułów, ale tego najważniejszego mu brakuje. A teraz przechodzimy sobie do NXT The Great American Bash i tutaj Brock Lesnar będzie bronił tytułu North American Championship przeciwko Apollo Cruz'owi, którego właśnie widzimy na naszym ekranie. Czy Apollo Cruz da radę pokonać Brocka Lesnara? Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A widzimy, że Brock Lesnar w standardowym dla siebie stylu wchodzi na narożnik, trzecia lina. Tutaj miał być chyba łokieć albo jakieś latające kolano, ale niestety Apollo Cruz tego uniknął. Szybko wrzucił Brocka Lesnara do ringu, a tu widzimy Brock Lesnar szybką kontrą po pewnym czasie to Suplex City. I czy Apollo Cruz to wytrzyma? Czy Apollo Cruz ma na tyle siły, żeby powstrzymać bestię? Widzimy tutaj Suplex City i standardowa kombinacja dla Brocka Lesnara i mamy tutaj F5 dla Apollo Cruza i to raczej już powinno być na tyle. Niewiele osób jest w stanie wytrzymać tą niesamowitą kombinację Brocka Lesnara i tak też się stało w tym momencie. Apollo Cruz musiał zrezygnować i nasz mistrz zostaje mistrzem w dalszym ciągu, nie tracąc North American Championship z NXT. Zaraz po obronie tytułu lądujemy na SummerSlam. Tutaj nasz mistrz będzie bronił swojego tytułu przeciwko Santos Escobarowi. Tym razem jest to United States Championship, czyli po prostu Santos Escobar spadł z gonitwy o walkę o pas wagi ciężkiej, po prostu stwierdził, że spróbuje swoich sił przeciwko Lesnarowi o pas Stanów Zjednoczonych, a tu mamy Lesnara w swoim stylu, łokieć z trzeciej liny z narożnika, ale niestety nie trafiony. Tutaj będzie jeszcze próba, tak, mamy tutaj Suplex City i Escobar jest znowu na drodze do przegranej. Wiemy dobrze, że ta kombinacja Suplex City plus F5 jest zabójcza dla niektórych zawodników i widzimy tutaj przejście do F5.
I czy zainkasuje Escobar? Nie, broni się przed F5. Widzimy, że Brock Lesnar został powstrzymany przez swoją koronną akcją. Mamy tutaj zejście kolanami, taki łamacz szczęki. I teraz Santos Escobar przechodzi do takiego wyniesienia. Mamy takie Falconero, przypięcie i zobaczymy, czy nasz mistrz to wytrzyma. Mamy 1, mamy 2, mamy 3 i niestety Brock Lesnar traci pas Stanów Zjednoczonych w pierwszej obronie tytułu przeciwko znanemu jemu bardzo dobrze przeciwnikowi Santos Escobarowi, z którym wygrywał już wcześniej, bronił tytułu wagi ciężkiej. Niestety pas Stanów Zjednoczonych spadł z jego bioder i teraz Santos Escobar jest mistrzem swojego tytułu wagi ciężkiej przeciwko Brayowi Wyattowi, który jest już w drodze na ring. Tam mamy jeszcze Uncle Howiego z tyłu za Brayem Wyattem, a nasz mistrz musi obronić swój tytuł wagi ciężkiej. Widzimy właśnie naszego mistrza wchodzącego do ringu i powiem wam, że ta walka była nie dość ekscytująca. Tutaj mamy Braya Wyatta w takiej tej swojej dźwigni, takiej ala, co sobie wymyślił, jak kiedyś miał tego skarpetę pewien zawodnik i widzimy teraz, że Bray Wyatt tutaj pokonuje naszego mistrza i Brock Lesnar w taki nie dość typowy dla siebie sposób, po takim dziwnym finisherze Braya Wyatta traci swój pas wagi ciężkiej na rzecz tej właśnie Braya, ale nie ma co się poddawać. Zbliżamy się do Extreme Rules, a tutaj już Brock Lesnar będzie walczył z Solo Sikoą, a na szali będzie pas interkontynentalny. Czy Brock Lesnar straci kolejny tytuł, czy Brock Lesnar jednak obroni tytuł interkontynentalny? Dorobek pasów się zmniejsza. Wiemy, że Roman Reigns w tym momencie panował nieco lepiej niż Brock Lesnar, ale mamy tutaj trochę inaczej. Widzimy piękny Samoa Drop przez Solo Sikoę wykonanego. To była próba przypięcia. Mamy 1, mamy 2, ale to jest za mało, żeby pokonać Brocka Lesnara i zdenerwowany Brock Lesnar stara tam właśnie pasa wagi ciężkiej. Musi szybko to zakończyć. Mamy F5 i Solo Sikoa jest odliczany. Mamy 1, mamy 2, mamy 3 i Brock Lesnar pokonuje Solo Sikoę, broniąc pasa interkontynentalnego na Extreme Rules. Jest to nasza 8. gala po 8 galach. Brock Lesnar stracił 3 tytuły mistrzowskie. Stracił pas Undisputed, World Heavyweight i Stanów Zjednoczonych. A teraz przechodzimy do Survivor Series War Games, na którym nasz mistrz Brock Lesnar zmierzy się z właśnie wchodzącym Sami Zaynem. Czy Sami Zayn pokona naszego mistrza w walce o tytuł interkontynentalny? Jest to jeden z tytułów, który trzyma właśnie Brock Lesnar i widzimy standardowego Brocka Lesnara. Trzecia lina narożnik, mamy taki Hammer Fist, ale to taki niby trafiony, niby nietrafiony. I to już widzimy Sami Zayn i Brock Lesnar w ringu. Mamy standardowo Brocka Lesnara w wykonaniu Suplex City dla samego Zayna, czyli zbliżamy się do końca pojedynku. Mamy Suplex City i czy będziemy świadkami wykonania F5. Jest Sami Zayn na plecach i widzimy, że jednak się nie udało Brockowi Lesnarowi wykonać F5. Mamy obronę przez samego Zayna. Mamy teraz taki piękny prawy sierp w twarz. Szybko Sami Zayn podnosi Brocka Lesnara, rzuca go do narożnika. Czyżbyśmy mieli Hallowa Kick? Mamy Hallowa Kick i czy będzie koniec tej walki? Przypięcie, Brock Lesnar na deskach. Mamy 1, mamy 2 i niestety to było za mało, żeby Sami Zayn został mistrzem. Tutaj widzimy, Brock Lesnar szybko wbiega do ringu po pewnym czasie i wykonuje na samym Zaynie F5. I czy dostarczy naszemu mistrzowi, żeby wygrać tą walkę? Mamy 1, mamy 2, mamy... Nie, to jest za mało. Nie mało kto wytrzymał F5 Brocka Lesnara. Tu mamy taką katapultę w narożniku i czy to starczy, żeby pokonać samego Zayna? Mamy 1, 2, 3 i to jest koniec. F5 nie poskutkowało zwycięstwem, ale ta katapulta z narożnika jak najbardziej tak i Brock Lesnar nadal jest mistrzem interkontynentalnym. A my przechodzimy za chwilkę do 10. gali, którą jest NXT War Games, na której Brock Lesnar zmierzy się po raz kolejny z McDonaganem. Jest to walka o tytuł, tym razem
NXT, czyli po prostu jeden szczebel tytułowy wyżej w NXT. Widzimy tutaj McDonagh próbuje swoich sił z Brockiem Lesnarem. Tutaj nasz mistrz jest okopywany i tutaj McDonagh chyba chce wykonać swoją akcję kończącą. Brock Lesnar już na plecach. Mamy tutaj piękny finisher w wykonaniu McDonagha i 1, 2 i niestety to było za mało. Brock Lesnar standardowy dla siebie w naszej symulacji oczywiście łokciu z narożnika, który widzimy praktycznie co walkę, czyli nasz latający Lesnar się sprawdza. Widzimy wejście do ringu i czy będzie F5? Nie mamy F5, mamy kontrę od tej oponenta Brocka Lesnara i czy tę walkę Brock Lesnar przegra? Nie, mamy tutaj Suplex City, piękna akcja koronna Brocka Lesnara i zobaczymy jak to się dalej potoczy. Mamy piękny Suplex City, wyciągnięcie Donahana tutaj na środek ringu i zobaczmy, czy to się tak zakończy. Jak nie F5, to zawsze Suplex City jest akcją kończącą Brocka Lesnara. Mamy 1, 2, 3 i Brock Lesnar broni tytułu NXT. Na razie wszystkie tytuły z NXT są obronione przez Brocka Lesnara. Brakuje mu tylko właśnie tych najważniejszych tytułów WWE, czyli World Heavyweight Champion, Undisputed, no i pas Stanów Zjednoczonych, trochę z niższej półki, ale jednak ważny pas. A teraz Royal Rumble, na którym Ricochet będzie próbował swoich sił w walce z Brockiem Lesnarem o pas interkontynentalny. Już widzimy oponenta naszego mistrza w drodze na ring, a teraz widzimy naszego czempiona, który tutaj zaczyna od takiej akcji na rękę Ricocheta i to była szybka walka, szybkie parę akcji, F5 i mamy przypięcie i będzie 1, 2, 3 i Brock Lesnar w pięknym stylu, w krótkiej walce broni tytułu na Royal Rumble. Tytuł interkontynentalny na barkach Brocka Lesnara, ale my zbliżamy się do Elimination Chamber. Zaraz zobaczymy, czy to właśnie będzie to. Tak, to jest Elimination Chamber, na którym Brock Lesnar dostaje szansę na odzyskanie Undisputed WWE Championship i mamy tutaj już jego oponentów. Kevin Owens, który jest w drodze na ring, AJ Styles, który również jest już w drodze na ring. Kto będzie jego kolejnym oponentem? To jest on, sam w sobie nasz mistrz Brock Lesnar, który dzierży jeszcze parę pasów i idzie po następny. I kto tu jeszcze mu przeszkodzi? Mamy jeszcze Finna Balora, mamy jeszcze Cody'ego Rhodesa i kto jest ostatnim? Ostatni jest właśnie Undisputed WWE Champion, który jest aktualnie na parkach Edge'a. Tutaj widzimy, że zaczęła się walka Edge'a z The American Nightmare Cody Rhodesem, a pierwszy, który dołączył właśnie z tych komór tutaj do walki jest AJ Styles. Następny szansę dostał właśnie nasz mistrz, na którym skupiamy nasze oczy, Brock Lesnar, który już jest w ringu i tam rozdaje karty. Zaraz po naszym mistrzu następny do walki dołączył się Kevin Owens, DKO. Kevin Owens i oczywiście jako ostatni dołącza do walki Finn Balor. Ostatni, ale czy wyleci pierwszy? Widzimy tutaj już w ringu akcję Spira na Finnie Balorze, który pamiętamy, że wszedł jako ostatni i mamy 1, 2, 3 i jako pierwszy zostaje wyeliminowany Finn Balor przez Edge'a, a tutaj mamy Edge jest w gazie. Execution dla KO i mamy raz, 2, 3 i Edge już jest z 2 eliminacjami, a tu widzimy, że nasz mistrz robi kimurę na Codym Rhodesie i czy będziemy mieli poddanie? Tak, Cody Rhodes się poddaje, czyli Brock Lesnar eliminuje Cody'ego Rhodesa. A tu mamy Spira dla Brocka Lesnara od Edge'a i czy Edge wyeliminuje trzecią osobę? Mamy 1, mamy 2, mamy 3 i wiemy, że Edge jest w gazie, on nie chce stracić swojego mistrzostwa, już wyeliminował 3 osoby, ale mamy tutaj AJ Stylesa, który już przygotowuje Edge'a do AJ Styles Clasha. Mamy Styles Clash, mamy przypięcie, mamy 1, mamy 2, mamy 3 i niestety naszemu mistrzowi już się wcześniej nie udało, bo został wyeliminowany, ale Edge nie obronił swojego tytułu, a nowym mistrzem zostaje AJ Styles. Niestety Brock Lesnar nie odzyskał Undisputed WWE Championship, a my już przechodzimy do NXT Stand
Delivery, który jest ostatnią galą NXT przed WrestleMania. Taka mini WrestleMania NXT. A tu mamy McDonagh będzie walczył z Brockiem Lesnarem o North American Championship. Ale to nie jest przeciwnik dla naszego mistrza. Po prostu standardowo Suplex City i tutaj przeciągnięcie na środek ringu, tak żeby nie było rope breaka. Przypięcie 1, 2, 3 i nasz mistrz po prostu zostaje mistrzem. 1, 2, 3, tak jak mówiłem, i Brock Lesnar broni North American Championship, czyli wszystkie tytuły NXT zostają na barkach Brocka Lesnara. Cały rok na barkach Brocka Lesnara zostaje wszystkie tytuły NXT. Nie stracił ani jednego, bronił je zaciekle, a my przechodzimy już do ostatniej gali WWE, czyli WrestleMania, na której tutaj mamy Drew Gulak będzie walczył z Brockiem Lesnarem o pas interkontynentalny. I czy nasz mistrz zostanie właśnie z tym jednym pasem na koniec? Mamy tutaj wyniesienie Brocka Lesnara przez Drew Gulaka, mamy taki neckbreaker z barków, mamy przypięcie i czy nie, mamy rope breaka. Brock Lesnar, tutaj widzimy próba poddania przez Drew Gulaka swoją dźwignią kończącą, ale niestety się nie udało. Tutaj Brock Lesnar jeszcze próbuje przejąć kontrolę nad tym pojedynkiem, wyrzuca tutaj Gulaka. Tu mamy taki piękny przeskok nad głową z takim ściągnięciem niczym Jeff Hardy. Brock Lesnar tutaj napina swoje mięśnie, ale to nie była pora na napinanie mięśni. Mamy clothesline i tutaj mamy Gulaka znowu w swoim finisherze, czyli dźwigni, która kończy ten pojedynek, bo Brock Lesnar się poddaje, WrestleMania, a on robi coś takiego, nie wytrzymuje tej presji i traci pas interkontynentalny. I mamy podsumowanie. I to by było na tyle, widzowie. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja. Jak widzicie, Brock Lesnar nie dał rady wytrzymać wszystkich mistrzostw do końca. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach i jak widzimy, Roman Reigns still better.